Niezmiennie Edyta Kochlewska dla handlu.pl na co dzień, a dziś moderatorka właśnie tego panelu z udziałem pan Kamil Ciepiela, dyrektor do spraw digitalizacji Nutritia Danone. Dzień dobry. Pan profesor Maciej Wojczak, prezes Stowarzyszenia Techników Cukrowników i pani Joanna Hecht, dyrektorka do spraw portfolio produktowego Tetra Pak Eastern Europe. Zaczynamy od konsumenta. Mianowicie chciałabym poznać państwa perspektywę, ale w takim ujęciu trend, przełożenie na decyzję biznesową. Które uważacie państwo, że są takim realnym czynnikiem zmiany? Jak to wygląda z punktu widzenia Nutritia Danone? Tak, generalnie tutaj trendy można śledzić, można je też kreować, ale skupiłbym się na początku na takim podejściu fabryki zarządzanej przez dane. To jest taki kierunek, o którym wszyscy mówią. I rzeczywiście jest to słuszne, żeby skupić się na tym, żeby fakty decydowały o tym, jakie działania podejmujemy. Doświadczenie jest bardzo ważne, bezcenne też w procesach produkcyjnych, natomiast ich wsparcie faktami jest tutaj kluczowe. I tutaj rzeczywiście dla nie tylko naszej, ale też tak naprawdę dla wszystkich organizacji właśnie takie podejście zarządzania danymi od agregacji tych danych, zbierania poprzez ich wizualizację, wykorzystywanie do podejmowania decyzji. To jest taki trend, który bardzo łatwo można przełożyć na wdrożenia, bo tak naprawdę każda organizacja ma teraz jakieś raporty, wizualizacje danych i jak rozmawiam też i wewnątrz naszej organizacji i z kolegami z innych fabryk, daje to realną zmianę. To jest jednak duże usprawnienie dla procesów, także to jest taki, powiedziałbym, podstawowy krok, żeby też w tej cyfryzacji iść dalej. Bardzo dziękuję. Chciałam zapytać pana profesora Macieja Wojczaka o ten element związany z takim spojrzeniem szerszym pana na branżę. Ma pan możliwość usłyszenia głosów wielu firm, a zatem gdzie one widzą ten moment właśnie przecięcia trendu, zmiany biznesu? No, muszę powiedzieć, że w tym obszarze właśnie branża cukrownicza jest dość troszkę specyficzna, bo z jednej strony ma dość mało zdyseryfikowany produkt i z drugiej strony bardzo silnie słyszymy te trendy antycukrowe i silną reformulację produktów, silne trendy wpływające czy pokazujące społeczeństwu, że należy silnie ograniczać spożycie cukru białego. I jeżeli spojrzymy tylko przez pryzmat tego, co możemy w mediach na ten temat zobaczyć, przeczytać, jakimi informacjami jesteśmy jako społeczeństwo bombardowani, wyglądałoby na to, że rzeczywiście te trendy odwrotu ze spożycia cukru są. Jeśli natomiast spojrzymy na dane spożycia cukru na człowieka, jeżeli spojrzymy na te dane konsumpcyjne per capita, to widzimy, że te spożycie się utrzymuje. Utrzymuje się dość wysoko, wciąż w okolicach 40 kg rocznie, więc tutaj jakby właśnie nieco te medialne trendy nie do końca przekładają się na fakty. Stąd też globalnie to spożycie cukru w Polsce nie zmienia się. Rzeczywiście, zaglądając głębiej w te dane, możemy zauważyć, że zmienia się ten sposób konsumpcji, czyli coraz rzadziej konsumujemy ten cukier w postaci cukru w tak zwanych tych opakowaniach jednostkowych, tak zwanej kilówce. Coraz rzadziej ten cukier jakby przetwarzamy sami w domu na różnego rodzaju produkty, coraz częściej sięgamy po produkty gotowe, przetworzone ze sklepu. Tak więc tu niewątpliwie w tej branży cukrowniczej tego bezpośredniego przełożenia, przynajmniej na dzień dzisiejszy, nie widzimy. Również wprowadzane podatki cukrowe, te związane też z tym związana reformulacja napojów, no nie spowodowała drastycznego spadku spożycia cukru. A proszę mi powiedzieć, jak to wygląda w branży opakowaniowej, ponieważ tak naprawdę konsument nie jest już tylko użytkownikiem produktu, ale ten jego pierwszy kontakt to jest tak naprawdę kontakt przez opakowanie. Na ile ta decyzja związana z trendami no, wpływa również na opakowanie, ale też to oczekiwanie ze strony biznesu do państwa, że to opakowanie ma być jakoś przemodelowane. Oczywiście. Jako organizacja globalna oczywiście obserwujemy trendy na poziomie światowym.
I mogę tutaj przytoczyć 3 takie najważniejsze elementy, które są istotne dla nas, jako dla organizacji w ramach kształtowania portfolio, jak również dla producentów soków i napojów. Więc pierwszy taki trend, który obserwujemy z dosyć dużą dynamiką, to jest zwrócenie się ku żywności funkcjonalnej, czyli napoje z dodatkiem protein, napoje z dodatkiem witamin, tauryny, wszystkie elementy, które mają dać konsumentowi dodatkowy benefit z konsumpcji, sprzedaż tych produktów rośnie. Kolejnym elementem to jest zwrócenie się ku funkcjonalności, czyli opakowania mają być nie tylko funkcjonalne, nie tylko stanowić opakowanie jako takie, ale mają dawać wygodę i komfort w użytkowaniu. I proszę mi wierzyć, że klienci, wybierając produkty na półce, naprawdę zwracają uwagę na to, jak ta butelka, czy jak to opakowanie się trzyma, jak się z tego pije, jak się zamyka, jak komfortowo mogę to dostarczyć do domu, albo jak komfortowo mogę wrzucić opakowanie do torebki i bez problemu korzystać z niego w ciągu dnia. Więc forma użytkowania i komfort. I trzecim elementem to są produkty przyjazne dla środowiska. Obserwujemy ten trend od jakiegoś czasu. Bardzo mocno na samym początku był na poziomie deklaratywnym, czyli konsumenci deklarowali, że wybiorą produkt i opakowanie bardziej przyjazne środowisku, natomiast na koniec wybierali z półki ten produkt, który jest tańszy. I teraz jakby stopniowo zaczyna się to zmieniać i naprawdę obserwujemy większy nacisk na to, żeby opakowanie nadawało się do recyklingu. Konsumenci zwracają uwagę na to, z czego jest to opakowanie. Zwracają uwagę na etykietę czy inne elementy, które mogą wpływać na cały cykl życia produktu. Oczywiście to są jakby ten proces i ta krzywa nauki, jak my to nazywamy, rośnie, natomiast jest to już widoczny trend, dlatego firma rozwija opakowania bardzo przyjazne środowisku i wprowadza innowacje właśnie na tym poziomie. Jak również wracając do tego poprzedniego punktu, takie rozwiązania on the go, czyli idę do sklepu, biorę z półki, wrzucam do torebki i wypijam. Bo wszyscy chcą żyć szybko i wygodnie, w związku z tym rozumiem, że ten element też, o którym mówiliśmy w czasie pierwszej debaty, że życie będzie na pewno jeszcze szybsze, rozumiem, że tym bardziej będzie się rozwijała ta kategoria. Model konsumpcji się zmienia, już więcej konsumujemy jakby w ruchu, a mniej w domu. Przed chwilą jedliśmy lunch na stojąco. Chciałabym przejść do wątku związanego z innowacjami w takim kontekście zmiany we wprowadzaniu nowych produktów, bo kiedyś można powiedzieć, że po pierwsze ta ilość nowości na półce nie była tak oszałamiająca, teraz każdy producent każdego dnia prawie musi walczyć o to swoje miejsce, ale też taki wątek, że gdzie jest to wąskie gardło innowacji, na ile możemy sobie pozwolić rocznie tych produktów, żeby biorąc pod uwagę i trendy, ale też i nasze możliwości, na ile warto stawiać, tak, w biznesie, czy to powinno być, nie wiem, 10, 100, a może jeden taki bestseller, który na pewno się przyjmie. Tak, patrząc tutaj z perspektywy Nutricja Danone, my tak naprawdę w ciągu 2 lat wymieniamy całe portfolio naszej fabryki. Z reguły tak to wygląda, a mamy 1500 produktów aktualnie mniej więcej w naszej gamie, więc mówimy o dużej operacji. I największe wyzwanie tutaj stanowi właśnie ten proces zmiany. To jest ciągła zmiana i od strony technologicznej, ale też od strony właśnie systemów i przetwarzania tych informacji. Bo każdy produkt finalnie stojący na półce, za tym stoją setki informacji, które przepłynęły przez kilkanaście czy kilkadziesiąt osób i to wszystko musi się zgadzać. Także tutaj też bardzo mocno wspieramy od strony cyfryzacji usprawnianie tego procesu, automatyzację przesyłania tych danych i wspieranie osób, które w tym procesie zmiany występują, bo tak naprawdę dotyka to każdej osoby w procesie. To nie tylko jest operator na produkcji, który ma nowy produkt, który musi się nauczyć, jak wyregulować maszynę. To są też planiści produkcji, którzy mają duże rozdrobnienie i wymaga to od nich dużego takiego skupienia na tym, żeby tym procesem zarządzić. Także każdy ma swój kawałek, za który jest odpowiedzialny.
I tutaj rzeczywiście te wymagania klientów, tego ciągłego ulepszania, polepszania, opakowania, reformulacji, czy to pod kątem cukru, czy innych składników, które aktualnie jest trend, żeby zmieniać, to wymaga tak naprawdę ciągłą wymianę portfolio. Także tutaj to, że produkt ma jakąś swoją markę, to jest produkt, który i tak jest w ciągłej zmianie. Także tak to wygląda, że z punktu widzenia naszej organizacji my tutaj cały czas wymieniamy po prostu to swoje portfolio. A gdzie by Pan postawił taką granicę innowacji? W tym sensie, że czy taka reformulacja, taka, której oczekuje klient właśnie, bo mniej cukru albo mniej soli, to już jest coś, co Państwo mówicie u siebie o tym, że to już jest ten moment właśnie innowacyjny, czy raczej wprowadzenie czegoś zupełnie innego, jakiejś nowej kategorii, która się gdzieś pojawia, no powiedzmy tak jak napoje roślinne, czy jakakolwiek inna. Gdzie stawiacie ten taki rozróżnienie? To zależy, to jest ta najgorsza z odpowiedzi, ale tak to wygląda, bo z jednej strony to dostosowanie się do klientów powoduje, że cały biznes jest stabilny i się kręci, z drugiej strony te produkty przełomowe właśnie, proteiny, dodawanie nowych sposobów, czy to spożycia, czy totalnie nowych produktów lub receptur, to powoduje, że rzeczywiście o marce jest głośno, że zdobywamy nowy rynek, nie tylko utrzymujemy te pozycje, gdzie jesteśmy, także oba te filary są bardzo, bardzo ważne. Zwykle tych takich przełomowych produktów jest mniej niż utrzymywanie tego swojego stałego portfolio, zwłaszcza w wielkich organizacjach, więc powiedziałbym, że trudniejsze jest zdobycie takiego produktu przełomowego, czy jego wprowadzenie. Natomiast oba są strategicznie równie ważne. Bardzo dziękuję. Ja chciałam zapytać w związku z tym, ponieważ Pan wspomniał, że tak naprawdę ta podstawowa kategoria cukru, czyli opakowanie 1-kilogramowe, jak rozumiem, jest czymś, co właśnie jest takim Waszym bestsellerem na wieki. Natomiast na ile można mówić o innowacyjności w branży cukrowniczej, co nią jest, tak jak ją firmy definiują? No więc rzeczywiście tak tutaj należy spojrzeć, że nie jest typową branżą spożywczą w tym obszarze cukrownia produkująca oczywiście tych produktów takich zróżnicowanych, można powiedzieć innowacyjnych, różnego rodzaju typów specjalnych cukrów też trafia coraz więcej na rynek, ale to wciąż jest, że tak powiem, marginalna część produkcji. Głównym tym produktem cukier biały, czy on będzie właśnie w opakowaniach jednostkowych, ale czy on będzie również transportowany cysternami samochodowymi do odbiorców przemysłowych, to jest to krystaliczna sacharoza. I z tego względu jakby głównie te innowacje, które się dzieją, a dzieje się ich bardzo dużo w przemyśle, dotyczą raczej samej technologii. Dotyczą tego, jaka jest efektywność prowadzenia procesu technologicznego, jak możemy minimalizować wpływ na środowisko i to z jednej strony, jeśli chodzi powiedzmy o tą gospodarkę związaną na przykład z wodą, z odzyskiem wody z buraka, z oczyszczaniem wszystkich ścieków w cukrowni, jak i wszelkie aspekty związane oczywiście z tą efektywnością energetyczną, więc zmniejszanie zużycia energii, ale również szukanie tych zielonych źródeł energii i jak wdrażanie w praktyce tych wszystkich elementów związanych z zieloną transformacją i stawaniem się coraz bardziej przyjaznym dla środowiska. No niewątpliwie też większość tych innowacji technologicznych oczywiście jest ukierunkowana na obniżenie kosztów. Tu tym dosyć mocnym czynnikiem takim konkurencyjności przemysłu cukrowniczego na pewno są koszty wytwarzania produktu. W tej sytuacji chciałam zapytać Panią Joannę Hecht o takie, można powiedzieć, połączenie tych dwóch elementów. Czy innowacje w Waszej branży są bardziej odpowiedzią na potrzeby konsumentów, czy bardziej potrzebą, a raczej możliwością, którą daje nowa technologia, czyli że wchodzicie w tym miejscu, w którym technologia daje Wam już możliwość? Ja bym może spojrzała na innowacje z 3 różnych poziomów. Innowacje związane z potrzebami konsumentów i łącznie czyli potrzebami naszych klientów. I tutaj oferujemy, my jakby dostarczamy system, nie tylko samo opakowanie czy maszynę pakującą, ale system, czyli od zrozumienia tej potrzeby klienta, konsumenta, przez formulację nowych receptur, soków czy produktów wzbogaconych o proteiny, przez przygotowanie odpowiedniego opakowania do tego właściwego produktu, przez pakowanie, procesowanie, aż do tak naprawdę do rozwiązania, które dostarczamy na półce, czyli takiego opakowania zbiorczego, które będzie wygodne w użyciu dla naszego konsumenta. Więc jakby innowacje wprowadzamy dla naszych klientów, patrząc na to, jakie są ich potrzeby,
Drugi poziom innowacji to są innowacje związane ze strategią organizacji. Tetra Pak ma w swoim DNA innowacje i tak naprawdę na przestrzeni lat od początku istnienia organizacji sukcesywnie wprowadzamy rok po roku innowacje, poprawiając technologię, poprawiając jakość, poprawiając strukturę materiału opakowaniowego, rozszerzając nasze możliwości pakowania, więc one wynikają z strategii i ze zmian technologicznych. A trzecim bardzo ważnym elementem aktualnie to jest legislacja. Mnóstwo rozwiązań, które musiały być przygotowane od zera tak naprawdę, pochodzi od legislacji. I może czasem to nie jest dobrze mówić o legislacji jako katalizatorze innowacji. Niemniej jednak jakby musimy na to tak spojrzeć. Bardzo dużo nowych rozwiązań na poziomie Tetra Pak powstało w odpowiedzi na legislację tą, która przyjdzie na przykład za kilka lat w ramach PPWR. Ale ja się cieszę bardzo, że pani mi to mówi. Chodzi o to, że nie chcemy tu wygłaszać znanych już stwierdzeń. Mówmy takimi, które są w jakiś sposób nowe. Ja myślę, że w wielu branżach firmy czekają na to, aż legislator powie, to jest ten dzień, w którym to wprowadzasz. A zatem trochę uchylanie się od tego, że ktoś inny od nas oczekuje innowacji, no myślę, że jest lekkim zakłamywaniem rzeczywistości, więc cieszę się, że pani to powiedziała. A zatem innowacje również nie tylko narzekamy na legislację, ale czasem ma swoje dobre strony. Nawiążę do pierwszej naszej dyskusji. A zatem przeskakując od innowacji do technologii, chciałabym zapytać o taki element, tak jak pan wspomniał, zmieniacie niemal całe portfolio w 2 lata, czy też całe. A zatem jak patrzycie na technologię w takim kontekście korzyści biznesowych? Gdzie jest ten właśnie punkt, w którym mówicie, przy takiej skali biznesu technologia musi być od początku i które z tych elementów technologii decydują, że na pewno czujecie, że produkt będzie miał sukces? Tak, to szerokie pytanie, bym powiedział. Natomiast z takiego praktycznego punktu widzenia w fabryce my jakby innowacyjność traktujemy zawsze jako, jak to się mówi z angielskiego, opportunity, możliwość. Żeby coś zrobić lepiej, coś zrobić inaczej, podejść do zagadnienia, które od wielu lat było robione w dany sposób, tak, że możemy to w jakiś sposób usprawnić dzięki temu, że coś zmieniamy. Także ten katalizator zmian jest bardzo potrzebny, bo procesy, które zbyt długo działają niezmiennie, stają się nieoptymalne. Jakkolwiek zoptymalizowane by się nie wydawały, tak ta zmiana sposobu pracy i sposobu prowadzenia procesów jest konieczna. Także my zawsze z punktu widzenia naszej fabryki patrzymy na zmiany w sposób taki otwarty i szukania szans. Zmieniamy, nie wiem, opakowanie, co dzięki temu możemy jeszcze zrobić. Zmiana opakowania wymusza zmianę maszyny, dzięki temu poprawimy jeszcze bezpieczeństwo czy ergonomię pracy pracowników. Także tutaj ten efekt wtedy tej innowacji jest szerszy, nie tylko samego produktu, ale też poprawia się właśnie procesy wewnątrz zakładu produkcyjnego i my jesteśmy jako zespół fabryczny zawsze dumni z tego, że udaje nam się znaleźć te korzyści takie dookoła tych zmian. Nie tylko ten legendarny opór przed zmianami, który w każdej organizacji występuje, ale też to, żeby dzięki tej zmianie iść do przodu na wielu różnych obszarach. A proszę mi powiedzieć, czy jest jakiś taki szczególny obszar, gdzie to wejście danych na szeroką skalę, ich możliwość przetwarzania, analizowania zupełnie zmieniło sposób, w jaki państwo podchodzicie do czy to nowości produktowych, czy to działań w fabryce? Znaczy to idzie od początku, czy też od końca, zależy jak patrzeć, ale od tego, co klient zrobi. Kiedyś te informacje sprzedażowe, czy te zachowania klientów to były raportowane z pewnym opóźnieniem. Teraz dzięki temu, że mamy narzędzia tak naprawdę real time, jesteśmy w stanie bardzo szybko reagować. To powoduje szybszą reakcję ludzi odpowiedzialnych za zapotrzebowanie na rynku i finalnie my otrzymujemy szybciej informację, że musimy produkować coś innego albo w większej ilości. Na tą zmianę jesteśmy w stanie też odpowiedzieć. Także czasami jest to dla nas wyzwanie, bo ta szybkość przepływu powoduje, że musimy być elastyczni, co też padało na poprzednich panelach, że ten resilience, agility, różne trudne angielskie słowa, ale tak to wygląda w praktyce, że trzeba być elastycznym. To ma właśnie duży wpływ. Także te dane płynące od klienta
do fabryki. Ten proces bardzo przyspieszył z wszystkimi tego plusami i minusami. Zawsze są jakieś minusy. Chciałabym zapytać w takim kontekście branży cukrowniczej, która, jak rozumiem, operuje na i wielkich wolumenach i no, to są olbrzymie też fabryki. Co jest taką barierą wdrożeń, czy też myśleniu o nowych ewentualnie kierunkach? Czy to są koszty, a może kompetencje ludzkie, a może właśnie w ogóle gotowość organizacji do zmiany, a może właśnie ta, powiedzmy, konserwatywność konsumenta, że on w sumie chce takiego produktu, jaki zna i tyle? No, dość trudno tak jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Tak jak powiedziałem, ta jakby generalnie innowacyjność przemysłu opiera się na tych zmianach technologicznych gdzieś dotykających przede wszystkim efektywności produkcji czy kosztów produkcji. Może rzeczywiście mniejsze pole do popisu jest tutaj, jeśli chodzi o te zmiany technologiczne w kontekście tworzenia nowego produktu. Tu chyba wynika to głównie z pewnej konstrukcji niejako branży. Być może tutaj jakby chyba nawet trudno, żeby było jakieś duże zapotrzebowanie ze strony konsumenta na zmianę tego produktu, jakim jest sacharoza. Na pewno pewną odpowiedzią też tutaj branży, jeśli chodzi o wdrażanie technologii, jest cały czas ten kierunek nakierowany, jak już mówiłem, z jednej strony na taką tą zieloną produkcję, ale moglibyśmy powiedzieć bardziej jeszcze dogłębnie na tą gospodarkę obiegu zamkniętego. To jest to, co bardzo silnie, że tak powiem, jest na pewno takim motywatorem branży i tu chociażby inwestycje w produkcję biometanu czy biogazu w cukrowni opartych na wysłodkach, na pozostałościach z buraków cukrowych po produkcji sacharozy jest na pewno takim przykładem. Tak samo jeśli chodzi o wykorzystanie w pełni wody, która jest również dostarczana do fabryki wraz z burakiem, czyli tutaj naprawdę te strumienie w cukrowni są dość mocno domknięte i często ja bardzo lubię i jest dobrym przykładem cukrownia takiego właśnie zakładu, który jeśli nie jest już w pełni o obiegu zamkniętym, to jest bliski tej definicji. Pytałaś pani redaktor też o te problemy inwestycyjne. Myślę, że pewnie dziś jednym z takich elementów na pewno są kwestie kosztów związanych z inwestycjami. Dziś branża nie jest w najlepszej sytuacji, jeśli chodzi o tą relację między kosztami produkcji a ceną cukru na rynku. Ta dochodowość branży zdecydowanie jest słaba w obecnym momencie i to na pewno jest jakaś tam blokada pewnego rodzaju inwestycji. Natomiast to też rodzi potrzebę pewnych takich inwestycji nieco jakby może mniejszych, ale właśnie nakierowanych na tą optymalizację. I tutaj bardzo mocno wchodzą w to wszelkie systemy właśnie cyfrowe, nowe, że tak powiem, systemy pomiarowe w cukrowniach, próba znalezienia właśnie jakichś tych wąskich gardeł jeszcze, jeśli chodzi o poprawę kosztów produkcji. Także to są te... Ja chcę jeszcze może jeden wątek, jeżeli mogę w tym miejscu poruszyć, taki może już nie bezpośrednio związany z samą cukrownią, ale niewątpliwie jakby z branżą. Tu ogromnym, że tak powiem, elementem istotnym jest właściwa relacja z plantatorem, właściwa relacja z rolnikami uprawiającymi buraki cukrowe. Tak naprawdę od tej jakości buraka, od tego, jaki jest ten surowiec dostarczany do fabryki, bardzo dużo zależy. I tutaj też jest duża, że tak powiem, taka inwestycja ze strony cukrowni w podnoszenie tych kompetencji plantatorów, w rozwój różnego rodzaju systemów rolnictwa precyzyjnego, a więc też ta cyfryzacja, automatyzacja już na polu, już u plantatora, tak aby jakby dopiąć jeszcze lepiej cały ten układ ekonomiczny branży od właśnie uprawy buraka aż po ten produkt finalny. Rozumiem, że cyfryzacja pomaga również dostarczyć lepszy surowiec do fabryki. Zdecydowanie ma potencjał tutaj jak najbardziej, tak? Ja chciałabym do Tetra Pak skierować pytanie odnośnie tego wdrożenia technologicznego. Czy jest jakiś taki punkt, który był dla Państwa przełomowy, jeśli chodzi o opakowanie, albo taki moment, w którym ta technologia rzeczywiście pozwoliła robić nowe cuda? Tak jak wspomniałam, Tetra Pak od początku swojej działalności wprowadza innowacje, więc jakby sama technologia opakowania aseptycznego jest ogromną innowacją, jeśli chodzi o jakość i trwałość żywności.
Natomiast myślę, że jednym z istotnych, przełomowych elementów naszego portfolio innowacyjnym wdrożeniem to jest wprowadzenie na rynek bariery na bazie papieru. Czyli eliminujemy aluminium, które odpowiada za jakość, za trwałość i za produktu, za jego wartości odżywcze i zamiast tego wprowadzamy bariery na bazie papieru. I to jest innowacja na skalę światową. 3 ważne elementy z tej innowacji. Redukujemy ilość aluminium w opakowaniu. Eliminujemy go. Redukujemy ilość warstw w opakowaniu, czyli nie musimy produktu recyklingować w 3 różnych streamach, tylko w 2. Kolejnym elementem to jest wzrost ilości papieru w opakowaniu. Cała dyrektywa PPWR jest oparta na tym, żeby maksymalizować ilość papieru w opakowaniu. I to jest jakby już odpowiedź na przyszłe legislacje, a ten projekt został wdrożony w Tetra Pak jakieś 3 lata temu i konsekwentnie go przekładamy na inne produkty, więc dużo innowacji, przełomowym na pewno eliminacja bariery na bazie bariery aluminiowej i wprowadzenie bariery na bazie papieru. Przy zachowaniu tych samych wartości, jeśli chodzi o ochronę przed tlenem, bakteriami i słońcem. Czyli są kroki milowe, trzeba sobie powiedzieć, w każdej z branż. I jeśli mogę dodać jeszcze odpowiedź na to, co się dzieje w branży, tak naprawdę w wielu branżach, czyli optymalizacja kosztów. Ostatnie nasze wdrożenia i innowacje są bardzo mocno powiązane z optymalizacją kosztów, więc jakby nasz klient optymalizuje koszty na poziomie fabryki, a my dostarczamy mu rozwiązania technologiczne, które również pozwalają optymalizować koszty, czy to przy produkcji, czy to przy pakowaniu, czy to przy transporcie i dystrybucji. Wszystkie innowacje idą w kierunku redukcji kosztów i redukcji na przykład emisji CO2, jak wspomniałam, przy barierze na bazie papieru. W ten sposób zaczęła Pani kolejny cykl pytań, czyli jak łączyć efektywność z elastycznością. I ja chciałabym w związku z tym zapytać Pana Profesora, na ile ta presja kosztowa, trochę Pan wspomniał, że to jest barierą przy inwestycjach, ale na ile ta presja kosztowa ma się szansę przełożyć na jakieś zmiany w branży cukrowniczej? Czy jest teraz taki moment, że branża myśli o długofalowych inwestycjach właśnie, żeby obniżyć koszty, czy to jest jakiś inny moment w tej chwili? No jak najbardziej już od pewnego czasu takim jednym z większych tutaj kosztowych elementów branży to jest oczywiście energia. Dziś cukrownie przechodzą na zasilanie gazem ziemnym, a myślę, że kierunek, który już został pokazany na przykładzie jednej cukrowni w Polsce, jest przejście właśnie na własną produkcję biometanu czy biogazu i tym samym praktycznie w 100% zasilanie energetyczne fabryki w oparciu o własny surowiec, jakim jest burak cukrowy, wysłodki, pozostałość po wyekstrahowaniu sacharozy. A więc to jest niewątpliwie taki element, który właśnie jakby ta trudna niejako sytuacja stymuluje w branży. To ma zarówno znaczenie, jeśli chodzi i o koszty energii, ale również i o pewną niezależność energetyczną. Wiemy dziś, że ona staje się również bardzo ważna i istotna w naszej tej politycznej sytuacji ogólnoświatowej. Także tutaj te elementy związane właśnie z niezależnością energetyczną, z obniżaniami opłat, związanych też z legislacją, tu dzisiaj dużo o tej legislacji było, która wpływa na wszystkie branże, to jest nieuniknione. Przecież te systemy opłat, które muszą za emisję CO2 ponosić producenci, w tym tutaj akurat w tym przypadku cukrownie, to jest ten też element pokazujący, czy nakreślający tą drogę, że bez tego typu inwestycji jakby zupełnie nie ma dalszej przyszłości, jeśli chodzi o funkcjonowanie przemysłu. Ja tu będę może też wracał do tych elementów związanych z produkcją rolną. Dzisiaj też bardzo mocno promowane i wchodzące rolnictwo regeneratywne, związane też z coraz większymi brakami wody, jeśli chodzi o uprawę buraka cukrowego. To też są pewne elementy, które jakby muszą być teraz właśnie w tej trudnej nieco sytuacji zainwestowane i rozwiązywane, bo tylko one dadzą, że tak powiem, tutaj możliwość na przyszłość i utrzymania się tej branży w Europie. Bardzo dziękuję. Ja chciałam zapytać jeszcze pana Kamila Ciepielę o ten wątek związany z
technologią i krótkimi seriami, bo konsumenci mówią bardzo często, chcemy nowości, a najlepiej to w ogóle nowości, które będą bezpośrednio spersonalizowane pod moje potrzeby. I na ile to daje takiej fabryce, która ma ogromną skalę, szansę właśnie przejścia od produkcji totalnie masowej do produkcji prawie że zindywidualizowanej. Tak, nasza produkcja już jest po części bardzo poszatkowana. Mamy krótkie serie produkcyjne. Taki przykład dla specjalnej grupy dzieci w Wielkiej Brytanii produkujemy serię 500 sztuk, gdzie to jest z biznesowego punktu widzenia oczywiście nieopłacalne, natomiast z punktu widzenia pomocy i wsparcia tych dzieci jest kluczowe i my bardzo chętnie takie rzeczy robimy, ale to też pokazuje, że są możliwości, żeby takie serie prowadzić, natomiast to wszystko musi być zrównoważone. To tutaj skracanie serii, za tym musi iść cały plan, cała strategia, jak to powinno wyglądać i to muszą wspierać z jednej strony i systemy, umożliwiając szybkie przechodzenie do nowych serii, nowych produkcji. To muszą wspierać maszyny, które w idealnym świecie przezbrajają się same bardzo szybko na nowy format czy inny produkt. A trzecie to też są ludzie, którzy muszą jakby nadążać za tymi zmianami. Tutaj taki przykład automotywu, gdzie seria to jest jeden samochód. To jest zawsze taki niedościgniony wzór dla przemysłu spożywczego pod kątem właśnie tych krótkich serii. Natomiast równowaga musi być zachowana. Te dłuższe serie muszą istnieć, żeby te krótsze również miały sens, tak? Więc takie mamy podejście. Natomiast to jest też taki trochę kolejny bodziec do innowacji, że jeżeli mamy coraz krótsze te serie, coraz więcej produktów, jak to robić? Takie tradycyjne podejście to było sprawdzanie wszystkiego krok po kroku przez różne działy, czy planowania produkcji, czy wspierające. Natomiast teraz bazuje się na wyjątkach, tylko na tym, co ewentualnie nie pasuje, co system, czy właśnie wizualizacja danych wskazała, że tu zwróć uwagę, popraw, możemy produkować. To jest taka zmiana mentalności duża, bo takie podejście, muszę sprawdzić wszystko, tkwi w ludziach, co jest związane z takim porządkiem i chęcią zrobienia wszystkiego jak najlepiej. Natomiast ogrom tych informacji do przerobienia powoduje, że musimy pracować na wyjątkach, skupiać się tylko na tych punktach, które rzeczywiście wymagają naszej uwagi. I rozumiem, że przeszliśmy z wersji odhaczenia wszystkiego na czerwone flagi, które zwracają naszą uwagę. Dokładnie tak i tu też cyfryzacja bardzo mocno ten kierunek wspiera. A zatem, proszę Państwa, mamy 2 ostatnie minuty. Z czym chcielibyście Państwo zostawić publikę? Jedno podsumowanie może z takiego przekazu z Państwa firmy, w co warto inwestować, gdzie jesteśmy technologicznie i jaka jest nasza przyszłość. Jeżeli mogę prosić Panią. Z poziomu Tetra Pak myślę, że przyszłość leży w optymalizacji. Optymalizacji kosztów, optymalizacji produkcji i również w ochronie środowiska. Tak, to już szeroko ujmę. Opakowania muszą być łatwe do recyklingu, opakowania muszą spełniać określone wymagania legislacyjne. A trzeci element, musimy być przygotowani na łatwą i szybką odpowiedź na potrzeby naszych konsumentów i tutaj skłaniam się do Pana w temacie produkcji krótkich serii. Czyli musimy być gotowi na to, żeby bardzo szybko przezbrajać maszyny, bardzo szybko przechodzić z jednego formatu na drugi, przy zachowaniu odpowiedniej optymalizacji kosztów. Bardzo dużo wyzwań, natomiast wyzwania to jest katalizator dla innowacji, więc jakby myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Pana proszę. To ja tak oczywiście tutaj w pełni zgadzając się i wspierając, ale tak, żeby nie powtarzać już w tym krótkim czasie, poruszę temat, którego chyba nie poruszyliśmy w tej naszej debacie, był trochę może wcześniej. Ja bym powiedział, że należy inwestować w ludzi, bo tu powiem to oczywiście z perspektywy też siebie jako nauczyciela akademickiego, że to chyba też jest ten element, o którym właśnie, szczególnie teraz w dobie cyfryzacji nie powinniśmy zapominać. Potrzebujemy nowych, nowoczesnych kadr dla przemysłu, nowoczesnych
pewnych kompetencji, w tym kompetencji cyfrowych wśród młodzieży, wśród osób, które będziemy dla tego przemysłu przygotować. Rzeczywiście mógłbym to rozwijać, patrzę na ten zegar, nie chcę już rozwijać, żeby nie Zegar, proszę zabierać państwa, panu jest na czerwono. całego czasu. Także, ale zostawiam z tym, inwestujmy w ludzi, inwestujmy w kapitał ludzki, który jest potrzebny w dobie cyfryzacji. Pan Kamil ma wielką szansę ostatniego zdania. I ja czasu nie potrzebuję dużo, bo pan profesor powiedział to samo, co chciałem powiedzieć właśnie, że tutaj ludzie i ten rozwój tych talentów i gromadzenie ich wokół fabryk, to jest to, czego potrzebujemy. Tutaj wtedy technologia wdraża się sama. Jeżeli mamy zespoły, które są nastawione na to, żeby być innowacyjnymi, żeby wdrażać nowe rzeczy, żeby rozwiązywać problemy, szukać tych rozwiązań w sposób taki otwarty, to niczego więcej nie potrzebujemy. Proszę Państwa, jest takie stwierdzenie, w dobrych małżeństwach śmieci wynoszą się same, a zatem w dobrych fabrykach technologia, jak jest właściwa grupa talentów zatrudniona, dzieje się sama. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.